Witajcie moi drodzy w kolejnym programie na naszym kanale, na który też wszystkich serdecznie zapraszam. Dziś sprawdzimy sobie, co będzie działo się w pogodzie w kolejnych godzinach, szczególnie w Polsce północno-wschodniej, ponieważ tam są prognozowane marznące opady deszczu. Bardzo trudna sytuacja na drogach będzie prawdopodobnie, dlatego też musimy się temu dokładnie przyjrzeć. Zapraszam serdecznie. Zanim to jednak nastąpi, zobaczmy, co się działo ostatniej nocy, szczególnie w Polsce północno-wschodniej. Tutaj mamy zdjęcia z Rajgrodu. Jest to miejscowość na północ od Łomży i widzimy piękne opady śniegu. Naprawdę lokalnie tego śniegu dosyć dużo spadło. I tutaj taka uwaga, dzieciaki poszły do szkoły i mamy opady śniegu. Były święta, były opady deszczu. Ostatnie lata przyzwyczajają nas właśnie do takiej sytuacji, ale właśnie ten śnieg przynajmniej na północnym wschodzie jest. Tu mamy Łomżę i kolejne opady śniegu. Tego śniegu znów nam w tej Łomży przybyło. Generalnie go cały czas przybywa na północnym wschodzie Polski. Na zdjęciu satelitarnym widzimy przede wszystkim strefę frontową związaną z Niżem Aniel. Ten niż swoje centrum ma nad cieśninami duńskimi w tym momencie, natomiast tutaj ma system frontów atmosferycznych. Nad Polską północno-wschodnią mamy front okluzji i widzimy tutaj właśnie taką dosyć grubą strefę opadową, strefę zachmurzenia. Tam właśnie występują opady śniegu po stronie północno-wschodniej, a tu opady deszczu po stronie południowo-wschodniej. Generalnie w całej Polsce, prócz północnego wschodu, mamy opady niekoniecznie tylko deszczu, znaczy inaczej, mamy opady deszczu, ale lokalnie te opady są dosyć intensywne, ponieważ mamy również konwekcję w tym cieplejszym sektorze, który przez Polskę południowo-zachodnią sobie przechodzi. Na północnym wschodzie front okluzji przynosić będzie cały czas opady śniegu. I to jest właśnie bardzo istotne, ponieważ sprawdźmy sobie jeszcze raz strefę opadową na północnym wschodzie. Tu mamy opady śniegu gdzieś od okolic Ostrowi Mazowieckiej aż po Suwałki. Natomiast tu właśnie niżej opady deszczu, przy czym to nie są jednolite opady deszczu nad całym regionem, nie jest to jednolita strefa opadów, tylko są to opady raczej pochodzenia konwekcyjnego. Jednolitą strefę opadów mamy na północnym zachodzie Polski, bliżej centrum tego niżu. To, co obserwujemy w tym momencie nad Polską, to na północnym wschodzie opady śniegu, przede wszystkim w województwie podlaskim, w województwie warmińsko-mazurskim i na krańcach północno-wschodnich województwa mazowieckiego. Na pozostałym obszarze opady deszczu. Jeszcze, co prawda, na tą chwilę nagrywania, z tego co wiem, gołoleci jeszcze jako takiej nie ma, ale już pojawiają się sygnały, które mówią o marznących opadach deszczu lokalnie gdzieś na południe właśnie od Łomży. Dlatego też bardzo ważna rzecz. Noga z gazu. Jak podróżujemy gdzieś w Polsce północno-wschodniej, naprawdę nie rumakujmy, bo sytuacja będzie niebezpieczna w kolejnych godzinach. Widzimy na północnym wschodzie nadal temperatury poniżej zera, minus 6, minus 5 stopni Celsjusza. Gdzieś na północ od Warszawy mamy 1 do 2 stopni Celsjusza, ale już zobaczcie, na południe od Warszawy 9 do 10 stopni Celsjusza, 12-13 stopni Celsjusza na południowym zachodzie Polski. Bardzo duża rozpiętość temperatur, która będzie bardzo mocno wpływała w kolejnych godzinach na pogodę w Polsce. W Polsce zachodniej pogoda typowo jesienna bądź wiosenna, opady deszczu i dosyć wysokie temperatury. Na krańcach północno-wschodnich, może tu, na krańcach północno-wschodnich opady śniegu, tam typowo zimowa pogoda. Ten czerwony obszar to są opady marznącego deszczu. On będzie rozciągał się od Słupska przez gdzieś okolice na północ od Warszawy, Ostrów Mazowiecką, aż po Siedlce. Tam będzie naprawdę ślisko, warunki na drogach będą naprawdę trudne. Z racji tego, że z południa napływa cały czas to ciepłe powietrze, ono dociera gdzieś właśnie do okolic tych, których podałem wcześniej, natomiast od północnego wschodu w drugą stronę przemieszcza się chłodna masa powietrza. Na styku tych mas mamy właśnie tą trudną sytuację na drogach i tą gołoleć, którą wystąpi, bo zawsze zasada jest taka, że jak dwie masy powietrza się spotykają, czyli powietrze ciepłe i powietrze chłodniejsze, pokażę, że prawie jak Glapiński, to nigdy nie jest tak, że ono, wiecie, równo te masy się stykają. Powietrze cieplejsze jest z natury lżejsze od powietrza chłodniejszego,
więc to powietrze cieplejsze zaczyna pod to powietrze, znaczy nad to powietrze chłodne się wślizgiwać. To właśnie powoduje te marznące opady deszczu, plus jeszcze dodatkowo wychłodzony grunt. Zobaczmy temperatury. Temperatury w Polsce zachodniej, w Polsce południowej, w godzinach popołudniowych i wieczornych od 6 do 8 stopni Celsjusza na południowym zachodzie, 10 do 11 stopni Celsjusza, na północnym wschodzie -4 do -6 stopni Celsjusza. W kolejnych godzinach te temperatury na północnym wschodzie utrzymają się na poziomie poniżej zera, -4, -6 stopni Celsjusza, na krańcach północno-wschodnich nawet -7 i -8 stopni Celsjusza, południe i zachód, tak jak wspominałem, 10 do 11 stopni Celsjusza. Warto tu się przyjrzeć właśnie temu obszarowi, gdzie jest styk tych dwóch mas powietrza. Przy gruncie będzie 0 do -2 stopni Celsjusza, -3 stopni Celsjusza, ale już powyżej gruntu, 400, 500, 800 metrów, tam już te ciepłe powietrze nam się wślizgnie i tam będziemy mieli zdecydowanie właśnie te powietrze cieplejsze. To jest bardzo istotna rzecz, na którą chcę tutaj Wam zwrócić uwagę. Tak jak wspominałem, od południa napiera ciepłe powietrze związane z frontem okluzji, od północy napiera chłodne powietrze i w tym obszarze napierania tego powietrza będziemy mieli gołoleć. Tak jak wspominałem też wcześniej, ciepłe powietrze, które tu jest zaznaczone na różowo, na czerwono, ślizguje się na to chłodniejsze powietrze, które znajduje się tutaj. Opady śniegu bądź opady deszczu, przemieszczając się przez tą chłodną masę powietrza, zamarzają bądź wychładzają się. Jeżeli zamarzają, to mamy opady lodowego deszczu albo opady śniegu. Jeżeli tylko się wychładzają, to uderzając o powierzchnię, na przykład na wiadukcie, która jest wychłodzona, natychmiast zamarzają, tworząc czarny lód. Stąd ta sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Ostrzeżenia. Jeśli chodzi o ostrzeżenia, IMGW wydało ostrzeżenia dla północnego, dla wschodu Polski, przede wszystkim w sumie inaczej, dla pasa od województwa pomorskiego po województwo warmińsko-mazurskie, północ i wschód województwa mazowieckiego, południe i centrum województwa podlaskiego i krańce północne województwa lubelskiego. I te ostrzeżenia są ważne do 4 stycznia, na tą chwilę, do godziny 15. Są to ostrzeżenia przed opadami marznącymi stopnia 2. Jak czytamy, możliwe umiarkowane lub silne opady marznącego deszczu lub mrzawki trwające w jednym miejscu nie dłużej niż 12 godzin. Mamy też ostrzeżenia przed opadami śniegu. Ostrzeżenia te są ważne do dziś, do godziny 20 i tu również województwo pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, i północny wschód województwa mazowieckiego. No i tu mamy informację o tym, że może być przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm. No i mamy jeszcze ostrzeżenia przed roztopami nadal okolicy Jeleniej Góry. To ostrzeżenie jest ważne do 5 stycznia 2024 roku. Tam te roztopy są bardzo gwałtowne. Ten poziom 3 jest wydany. Poziom 2 natomiast jest wydany dla południa województwa małopolskiego i województwa śląskiego. No i to ostrzeżenie jest do godziny 18 4 stycznia. Wydany został też alert RCB. Na pewno osoby z północnego wschodu dostały ten alert. Jeżeli dostaliście lub nie, dajcie znać w komentarzach, czy u Was się pojawił. Przede wszystkim dla południa województwa podlaskiego i zachodu województwa podlaskiego. Przede wszystkim powiaty bielski, hajnowski, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski oraz Łomża. Tam opady marznące i gołoleć. W ogóle się zastanawiam, dlaczego tylko alert RCB przyszedł dla tych regionów, powinien przejść dla całego tego pasa, o którym tam wcześniej wspominałem. Trudno powiedzieć, niezbadane są wyroki RCB. Moi drodzy, dziękuję Wam za to, że byliście ze mną. Jak będziecie gdzieś podróżować, zdejmijcie nogę z gazu, zasubskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco, kliknijcie w dzwoneczek, możecie zostać naszym patronem, bądź po prostu ten kanał wesprzeć. Dziękuję serdecznie i widzimy się na live'ie o godzinie 19 codziennie. Pozdrawiam.